Dobra, zaczynamy. Cześć Wam w następnym odcinku. Witajcie. Roman. E, Cześć, witamy Was w nowym odcinku naszych przygód domowe Serengeti. Roman. Witajcie, Adam. Tak, Dzisiaj, tak jak mówiłem na samotnym poprzednim odcinku, wybraliśmy się obserwować bobry. Aczkolwiek nie obiecujemy, że je zaobserwujemy, ale na pewno ich działalność... ale być może one już obserwują nas. No, Więc 50% sukcesu już jest. Popuścimy ich o materiały. No, jak na razie to wygląda na to, że my jesteśmy tutaj ofiarami i my jesteśmy tropieni. Jest taki gatunek, który wszyscy dobrze znacie, nazywa się komary. Tak. Też mamy pewne środki zabezpieczające. Aczkolwiek wiecie, no jak komar chce, to, Jak komar chce, to potrafi. to potrafi. Tak. No dobra. No. Jesteśmy, znajdujemy się teraz przy rzece Płoni. To jest taka rzeka w zachodniopomorskim. Ja się tutaj wychowałem, w tych okolicach i ja to pamiętam zupełnie inaczej, jak byłem dzieciakiem, jak tu przychodziłem. Teraz to jest tu po prostu dzicz, jest puszcza amazońska. Wszystko jest Dokładnie. zarośnięte, drzewa są poprzycinane, zobaczycie to, widzicie to, przez bobry. Bobry są tu bardzo aktywne. Nie wiemy tylko, czy o tej porze roku tak naprawdę, nie? No. Bo one mogły się latem wynieść gdzieś tam w spokojniejsze rejony. Będziemy ich szukać. Lisa na razie widzieliśmy. Tak, przeskakiwał przez rzekę, to znaczy po kłodach jakichś, nie? Akurat jak go zobaczyliśmy, jak wycofywał się, żeby zaraportować reszcie zwierzyny, że Przyszli, przyszli w czapeczkach. ci z telewizji. Ci z telewizji, chłopaki, szykujcie się dziewczyny, będziecie w telewizji. Dobra. Jest wczesny poranek tak w ogóle, nie? Dzisiaj jest po Tak, prostu... jest koło piątej. Znowu się zaczyna wstawanie. Tak. No. No dobra, nie przedłużając, zobaczymy co będzie się działo dzisiaj. A słyszycie śpiewy ptaków? No tak, I pociągi w oddali. Żelazny ptak. Dobra, nie przeciągamy, bo bobry czekają z niecierpliwością na nas. Jakkolwiek więc by to nie zabrzmiało. Tak. Hej. No i tak szukając tych bobrów, natknęliśmy się na inny gatunek. Mianowicie pojawiły się żubry. Drodzy Państwo, pogoda nam nie sprzyja zupełnie. Zaczęło padać. Miało padać od 9, zaczęło padać od 6. Przed 6 nawet jeszcze. Że aplikacja pogodowa nas trochę oszukała. Czujemy się oszukani. No dokładnie. Poza tym czujemy się jedzeni żywcem przez komary. Tak. Widzieliśmy sarnę jakąś w krzakach, się tam gdzieś skryła. Jak nas usłyszała, to No, ale pomknęła Tak. i z daleka nas wyzywała potem. z tego co wiemy, to w deszczu nie ma za bardzo sensu szukać zwierzyny, bo ona się chowa też. Ktoś tutaj urzędował. Ktoś tu urzędował. Dobra, zobaczmy, jak wygląda rzeka. Tu jest chyba bardziej płytka, tak się wydaje, względem
Jest jakieś dojście od zwierzęce. Spójrzcie. Przez te krzaki. Może chodzą do wodopoju. Tak to wygląda, słuchajcie. Super. Woda czysta. Widać tam lilię. Spójrzcie na tą dzicz. Przypomina mi to trochę, jak byłem na spływie kajakowym. Gdzie to było? W Drawnie. Podobnie to wyglądało. Wszystko było, rzeka była dzika, nieuregulowana. Tam, gdzie drzewo spadło, to leżało. Z tym, że tam chyba nie było bobrów, a tu jeszcze są bobry. Włączyłem się na chwileczkę jeszcze tylko. Jak zwykle odmieniamy się od pasożytów. Posłuchajcie, jak te ptaki śpiewają. One nie śpiewają, one się z nas śmieją. No, my idziemy do domu na herbatkę, ale tu zostają, więc To potem my się będziemy śmiać. Ten się śmieje, kto się śmieje ostatni. tak. No i wróciliśmy. Zostaliśmy zmuszeni do wycofania się Tak, zaczął padać. przez pogodę. Mocno zwierzaki w deszczu nie za bardzo się ruszają. Mhm. Bobrów nie spotkaliśmy, spotkaliśmy działalność tylko. Tak, ślady działalności. i tutaj pewna mi się refleksja nasuwa, że no, okazuje się, że przymierzenie się do bobrów to jest tak jak wszystko inne. Będzie to troszkę dłużej terminowe, bo były te ślady bobrów. Proces pewien. Będzie proces, tak. Będzie proces, który ogarniemy, nie? Były te ich ślady i one nie były za świeże chyba, prawda? No. I z tego, co tam się doczytaliśmy, to bobry najbardziej aktywne są wiosną, kiedy wychowują młode, czyli wiosna już się w zasadzie skończyła, i jesienią, kiedy zbierają pożywienie na zimę. Więc myślę, że trzeba będzie tam wrócić jesienią. No, zasadzimy się na nie na pewno. Postaramy się je spotkać. Poczytamy o ich zwyczajach. Na pewno złym pomysłem było, ale to tak wiedzieliśmy o tym, żeby iść z podchodu, tak? Żeby iść przez trzciny, bo to jest więcej hałasu niż... Tak, ale tu Ale szukaliśmy miejsc. byliśmy zmuszeni Tak, do tego, bo jakbyśmy tam usiedli, to by nas coś zjadło przecież. To jest też problem, tak? Mimo, że mamy no chyba takie najpopularniejsze outdoorowe środki ochrony przed komarami. One w sumie działają, bo... One działają, one chronią przed komarami, ale nie chronią cię przed innym robactwem już, nie? Po pierwsze... No, Przed strzyżakami nie chronią. Tych strzyżaków było mnóstwo. One są tak uciążliwe. Tak, strzyżaki aż minęli jeleni, naprawdę. No. Mogą jechać do domu. Nikt im nie każe zostawać na dworzu cały dzień. Tak. Na pewno się z Tobą zgodzę. To tyle, jeżeli chodzi o wypad na bobry. No Ale tyle będzie. Wrócimy do tematu. Tak, wrócimy Do bobrów na pewno, wrócimy. tak. Bobry wrócą do nas. Ale słyszałem, że wczoraj nie mogłeś w domu usiedzieć wieczorem. Nie mogłem siedzieć w domu. Pogoda była jaka była, nie padało i wiedziałem, że dzisiaj będzie padać. No i wyciągnęło mnie na polanę oczywiście i mam obsesję, można powiedzieć. To jest taka teraz u mnie obsesja. Chcę w miarę możliwości, dopóki światło jest dobre, zrobić jak najlepsze szoty jeleni. I filmy, i zdjęcia, nie? I dlatego tak się na nie czaję i staram się poznawać. No chcę wyciągnąć z tego sezonu ile się da, tak? No wczoraj się nie udało mi spotkać tych byków. Były tylko łanie. Trochę pofilmowałem te łanie, nawet
jest jedno ciekawe ujęcie, jak młode zaczepia matkę. Zobaczycie. Żeby telefon oddała. Albo żeby odblokowała Netflixa. Tak. A oprócz tego był to fajnie spędzony czas, spędzony wieczór, jak zwykle, na zewnątrz. Trochę mi się udało tam pofilmować te łanie. Był lis, uciekł, lisa nie złapałem. Były piękne żurawie chyba. Poza tym eksperymentowałem z inną metodą filmowania trochę, bo dalej poznaję ten sprzęt, dalej poznaję tą Z9. I no teraz staram się robić tak, skrócić trochę zoom kosztem lepszej dynamiki barw i ostrości. No i mniejszej przysłony chyba. I mniejszej przysłony oprócz tego, tak. No a jakie są efekty? No to może zobaczmy. To zobaczmy. Oczywiście wyciągnęło mnie do lasu, raczej na polanę i pojawiły się już łanie. Strasznie mnie fascynują te zwierzęta i dopóki mam czas i możliwości, to staram się tutaj przychodzić i filmować je, bo to się może wkrótce skończyć. Dzień zacznie się skracać. Nie wiem jak będzie, nie wiem czy nie zmienią swoich obyczajów. Zaczaiłem się tu w tych krzakach, przez które one często przechodzą. I słuchajcie coś niesamowitego. Na poprzednim odcinku widzieliście, jak one tutaj żywiły się tymi liśćmi z tych drzew. I one sobie tutaj porobiły takie ścieżki i przechodzą tędy. Widać, że to jest wszystko wyteptane przez nie. Jest tu mnóstwo owadów, jelenich. O! No nie wierzę. Czy wy to widzicie? Spójrzcie. Wow! Ale mi się poszczęściło. Piękne. Wygląda na tegoroczny. W ogóle niezniszczony. Niesamowite trofeum. Słuchajcie, trudno w to uwierzyć, ale znalazłem drugi z tego samego byka. Zobaczcie, wyglądają identycznie. To musiał zgubić ten sam osobnik. No nie wierzę, że takie szczęście mnie dzisiaj spotkało. Spójrzcie.
No to pokaż te znalezisko. No trochę mi się poszczęściło. Jakie zrzuty. Ten znalazłem jako pierwszy. Ja nie wiem, czy to tegoroczne są. Nie znam się na tym. No to ja też nie wiem. Ja tak zakładałem, że tegoroczne. Ja na to Ale patrzyłem. chyba tegoroczne. Na to patrzyłem. Możliwe, że Nie wiem. to jeszcze nie zaśniedziało, czy jak to tam się nazywa. Nic nie zaśniedziało, nic nie spleśniało, nie? Właśnie, nie jest. A co jest i teraz tak, ten znalazłem jako pierwszy. Kilka metrów dalej znalazłem ten drugi. Trudno mi było w to uwierzyć i zobacz. Parka. Tak. To jest z tego samego byka. I teraz patrząc na te nasze filmy, ja spróbuję tego byka namierzyć, który to był. On powinien mieć przynajmniej jeden więcej teraz, nie? No wyjdziesz, pokażesz. Który to? Kto zgubił? No, dobrze. A to podobno nie jest tak, Gratulacje. dziękuję, to nie jest takie częste podobno, że znajduje się parę w tym samym miejscu, prawda? Tak słyszałem. No, o co tu chodziło? Zgubił jeden i mówi, no to jak już nie będę z jednym teraz chodził, bo się będą ze mnie śmiali, nie? No to ten drugi też muszę Bajka obtłuc. Disneya o obtłuc. jednorożcu. Albo może głowa mu w jedną stronę się przechylała. Właśnie. No, bardzo się cieszę. Nie wiem jeszcze co z tym zrobić. Na deseczkę, nie wiem. Muszę Ja też nie wiem. najpierw muszę uważać, żeby Boni tego nie zjadła, bo jak Tak, psy Bo jak- bardzo lubią. tak, bo dla mnie to jest po prostu kolejna kość. Dla mnie to jest trofeum. A najfajniejsze jest to, że to jest z tego miejsca, Gdzie gdzie filmowaliśmy? filmowaliśmy, tak. No. Więc jak widzicie, no, dzień udany. Super, Tak, naprawdę. tak, naprawdę niespodziewanie. Nie wiem, czy to rzadkość, że się znajdują parę, Absolutnie nie mam pojęcia. ale chyba rzadkość, tak mi się wydaje. Ale na pewno satysfakcja. No na pewno. No. Zresztą nie tak dawno znalazłeś parostka od sarny. Tak, dzień wcześniej. No. Dokładnie, dzień wcześniej znalazłem parostka od sarny, takiej długości. Tak. Także przedstawiam Wam Romana specjal z Żydów. Dobra, to w tym odcinku to by było tyle. Zapraszamy Was na następny. I idźcie do lasu. No, idźcie do lasu. A poza tym Adam rozpoczął nową serię. Nie wiem, czy zauważyliście już, zaczęło się od Lumixa. Tak, od małego aparacika. Tak, będziemy więcej... Bardzo fajnego. Bardzo fajnego się okazało, naprawdę. tak. Pomijając wszystkie minusy, oczywiście nie jest uszczelniany chyba, tak, nie? tak. Ale to w ogóle za tą cenę to rewelacja, nie? No, rozpoczęcie właśnie- przygody. To parę razy podkreślałem, że musicie patrzeć na to pod względem ceny, bo nie ma obiektywu nawet półamatorskiego za tą cenę obiektywu. Można wywalić 40 000 na sprzęt i po miesiącu się przekonać, że to nie dla ciebie. Lub nie spotkać jeleni. Lub nie spotkać jeleni i się sfrustrować. No. I sprzedać za 1/10. Tak. Jak ktoś ma tak, to bardzo chętnie. Ja też. Tak więc subskrybujcie, oglądajcie i komentujcie. A jak już to wszystko zrobicie, to idźcie do lasu. Dokładnie. Almost wild. Almost wild.